Witam wszystkich na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie, jaką podjąć decyzję w ważnej dla Was sprawie. Ta decyzja może być różna, dotyczyć różnych sytuacji w Waszym życiu, więc zobaczymy, na co karty będą chciały zwrócić uwagę. Pamiętajcie, że jest to czytanie kolektywne, więc nie do wszystkich będzie ono pasowało. Bierzcie tylko to, co tutaj do Was będzie przemawiało. I to czytanie podzielimy sobie na dwie grupy. Tu mamy pierwszą grupę i grupę numer 2. Wybierzcie sobie talię kart i przechodzimy do czytania. Pierwsza grupa. Zobaczmy najpierw, jakie jest tło tego czytania, czego może dotyczyć, jakiej ważnej decyzji dotyczy to czytanie. Mamy kartę papieża. Ok. Co przemawia na korzyść tej sprawy? Mamy trójkę denarów. Co jest niekorzystne w tej sprawie? Mamy króla mieczy. Czego nie bierzecie pod uwagę, jeśli chodzi o tą sprawę? Czwórka buław. Co sądzi na to wszystko otoczenie? Dziewiątka mieczy. Jaki wy macie stosunek do tej sprawy? Siódemka kielichów. Jaka jest bezstronna decyzja w tej sprawie? Siódemka buław. I najprawdopodobniej wynik tej sytuacji, a dziewiątka denarów. Dobrze, ja będę podnosić tutaj karty, bo widzę, że nie wszystkie widać. Tu może w tej chwili, patrząc na arcykapłana, możemy domyślać się, że chodzi o jakąś decyzję dotyczącą spraw rodzinnych, podporządkowania się być może jakimś decyzjom albo jakimś zasadom, działanie zgodnie z wiarą albo działanie zgodnie z ustanowionymi jakimiś regułami, wartościami. I tu przede wszystkim pokazuje się chęć zrealizowania jakiegoś pragnienia, ale jednocześnie jest tu pokazane posłuszeństwo. Posłuszeństwo wobec rodziny lub kogoś, jakiejś głowy rodziny, kogoś, kto jest autorytetem w rodzinie, podporządkowanie się rodzinie, przebaczenie być może też komuś w rodzinie i rozwiązanie jakiegoś problemu, który wyniknął w obrębie rodziny. Karta kolejna mówiąca o tym, co byłoby korzystne w tej sytuacji, to podjęcie działań i podjęcie współpracy. Trójka denarów mówi, że zostanie zauważone Wasze zaangażowanie w
tą sprawę, o której możemy tutaj mówić, może dotyczyć podpisania jakiejś umowy albo jakiegoś kontraktu. W każdym bądź razie są to jakieś ważne życiowe decyzje i argumentem przemawiającym za tym, żeby ta sprawa rozstrzygła się w sposób właściwy, jest kwestia dogadania się, porozumienia, być może spisania tej sprawy w formie takiej urzędowej, papierowej. I wtedy byłaby gwarancja pozytywnego rozstrzygnięcia tego, co tutaj widzimy. Co w takim razie jest niekorzystną kwestią? Możliwe, że ktoś tutaj będzie chciał przyjąć postawę nieustępliwą. Osoba, która będzie miała bardzo mocne argumenty, dzięki którym będzie chciała przekonać Was lub grono jakieś rodzinne o słuszności swoich racji. To osoba bardzo taka nieprzejednana, która lubi stawiać na swoim. Może zapowiadać jakieś sprawy również sądowe. Więc patrząc na te karty, powiedziałabym, że warto byłoby w obrębie swojej rodziny, osób tu zaangażowanych w tą sprawę, dogadać się i podjąć ważne dla Was decyzje bez udziału urzędów, bez udziału, nie wiem, sądów, rozstrzygnięć, które prowadziłyby do wszczęcia jakiejś sprawy na drodze sądowej, urzędowej. Karta czwarta mówi o istotnych sprawach, których być może nie braliście pod uwagę lub o których nie wiecie, i mamy tu czwórkę buław. Ona może mówić o tym, że być może nie liczyliście na to, że że te sprawy da się rozstrzygnąć w sposób zgodny, w sposób polubowny, być może dosyć też szybko. Tu pokazuje się, że jest możliwe porozumienie w rodzinie, jest możliwe dogadanie się. Szybko można doprowadzić do zmiany tej sytuacji, bo karta daje dużo optymizmu i mówi o tym, że jesteście w stanie załatwić te sprawy w obrębie właśnie bliskich osób w sposób szybki i pozytywny dla Was. Tu również karta mówi o tym, żeby nie poddawać się i próbować dogadać się z członkami rodziny, bo to rozwiązanie tu dla Was jest i jest ono pozytywne. Może to będzie dla Was też jakimś zaskoczeniem, bo karta mówi, że
tego mogliście się nie spodziewać, że ta droga jest możliwa bez udziału jakichś urzędów, bez formalnych kroków. I jest tutaj jak najbardziej wskazane, żeby próbować się porozumieć i dogadać, że wasze zdanie, wasz głos w tej sprawie będzie cenny, będzie zauważony przez innych. Ludzie, którzy są uwikłani w tą sprawę, być może rodzina, oni uważają, że wszystko jakby zostało stracone, że w tej sprawie niewiele da się zrobić. To jest jakiś problem, który spędza sen z powiek większości z Was. Mówi o chorobie, o depresji, o lęku, o różnych obawach, troskach. I tak otoczenie, którego dotyczy ta sprawa, postrzega tą sytuację. Uważa, że niewiele da się już zrobić, że coś zostało zaprzepaszczone i jest lęk i obawa, jak te sprawy mogą się dalej potoczyć. Wasz stosunek w głębi duszy w obliczu tej sytuacji, tej decyzji, to pokazuje się brak zdecydowania, brak podjęcia jednych konkretnych decyzji, jakiegoś postanowienia, zrobienia kroku, bo Wy cały czas szukacie drogi wyjścia z tej sytuacji, a te możliwości tutaj są i jest wiele tych możliwości, takich, które można załatwić właśnie w sposób polubowny. I tutaj widać, że bardzo emocjonalnie podchodzicie też do tej sprawy. Być może jest tu jakaś chwiejność nastrojów w Was w związku z tą sytuacją i przez to czujecie się też zagubieni. Tu z kolei mamy kartę mówiącą o bezstronnej jakby radzie na temat tego, co należałoby zrobić, jakie kroki podjąć w tej sprawie, i mamy tu 7 buław. Karta mówi o tym, żeby trzymać się swojego zdania, żeby być asertywnym, bronić swoich przekonań, nie poddawać się pomimo być może jakichś ataków z zewnątrz. Wierzyć w to, że uda Wam się pokonać osoby, które są w sprawę zaangażowane, obronić swojego zdania. I ta karta ostrzega też, żeby nie podejmować takich nieprzemyślanych decyzji, nie iść na jakieś ustępstwa wobec innych, tylko twardo stać na swoim stanowisku, bardzo dobrze przemyśleć swoją decyzję i zaufać temu, że efekt tych podjętych decyzji będzie
będzie właściwy, przyniesie Wam satysfakcję. I jak prawdopodobnie zakończy się ta sprawa, mamy 9 denarów, więc pokazuje się, że będziecie zadowoleni z wyników tej sprawy. Uda się wszystko załatwić tak, jak sobie tego wyobrażaliście, uda się zażegnać, jeżeli był jakiś konflikt, pokazuje się tutaj zrównoważone działanie. Wy w tym wszystkim odnosicie satysfakcję. Dobrze poradziliście sobie w tej sytuacji. Udało Wam się podjąć właściwą decyzję. Udało Wam się rozwiązać ten problem, o którym karty mogą tu mówić. Zobaczmy jeszcze kartę z wyroczni. Jedną kartę z wyroczni. Klucz do prawdy. Więc można powiedzieć, że znajdziecie ten klucz do prawdy, do wyjścia z tej sytuacji. To jest klucz, który mówi, żeby uwierzyć w swoje możliwości. Macie też możliwość znalezienia tego jednego rozwiązania, właściwego rozwiązania, dzięki swojej wiedzy, kreatywności i wiary w to, że uda się wszystko rozstrzygnąć na Waszą korzyść. I macie możliwość rozwiązać każdą skomplikowaną sytuację. I jednocześnie karta mówi, żeby szukać odpowiedzi w różnych nieoczekiwanych miejscach, tak żeby znaleźć wyjście. Czyli bardzo pasująca jakby informacja do tego rozkładu. Widać, że sprawa, o której myślicie, decyzja, którą macie do podjęcia, zakończy się z korzyścią dla Was. Dziękuję grupie pierwszej. Przechodzimy do grupy numer 2 i zobaczymy, jaką Wy tutaj powinniście podjąć decyzję, jeżeli taką macie, i jaka przed Wami stoi sytuacja teraz, obecnie. Z jaką sytuacją mamy do czynienia? Mamy kartę Trójki Pentakli. Jakie są argumenty za? Mamy kartę Sąd Ostateczny. Jakie są niebezpieczeństwa? Mamy Eremitę. Czego nie bierzecie pod uwagę w tej kwestii? Kartę Diabła. Jacy są ludzie z najbliższego otoczenia, co myślą o tej sprawie? Królowa Kielichów. Jaki Wy macie do tego stosunek, do tej sprawy? As Mieczy. Bezstronna decyzja, rada, Piątka Buław. I jaki może być ewentualny wynik tej sprawy?
rycerz mieczy. W Waszym przypadku może tu chodzić o zawarcie jakiejś umowy, kontraktu, podpisanie czegoś. Może to dotyczyć spraw zawodowych, spraw finansowych, biznesowych, zawarcie jakiejś umowy, podjęcie z kimś współpracy. Tego może dotyczyć cała ta sytuacja. Co może być niekorzystne w tej sytuacji? Mamy eremitę jako okoliczność, która nie sprzyja. Tu pokazuje się odchodzenie od problemu, nie podejmowanie decyzji żadnej, nie wyciąganie wniosków z tego, co wokół się dzieje. Ważne byłoby, żeby na pewien czas być może wycofać się i jeszcze raz przemyśleć, czego dotyczy ten problem i jak można go rozwiązać w najlepszy dla siebie sposób. I karta mówiąca też, że możecie się za bardzo w tej sprawie rozpraszać. Możecie mieć problem z koncentracją, ze skupieniem się dotyczącym tej sprawy. Może też pokazywanie się, że jest się lepszym niż tak naprawdę gdzieś jest tutaj prawda, więc tu jakby wskazane jest, żeby nie ukrywać swoich słabości jakichś, tylko nie zakładać też masek, tylko szczerze wyrażać swoje zdanie, czy na swój temat, czy na temat tej sprawy. Tu może być również nieakceptowanie ludzi, czy też własnych obowiązków, czy słabości też innych ludzi. Tu może w obie strony może ta energia występować. Co może pomóc, jakie argumenty przemawiają za tą sprawą? Tu pokazuje się, że trzeba będzie wyciągnąć wnioski z tego, co zostało do tej pory zrobione, i wyciągnąć lekcję z tego, co do tej pory było, tak żeby ponownie nie popełniać tych samych błędów w przyszłości. Więc tutaj konieczna jest jakaś zmiana. I jednocześnie wyzwanie do tego, żeby im szczerze ocenić, z czym mamy do czynienia. Pokazuje się tu również wyjście jakby poza dotychczasowe schematy swoich działań. I jednocześnie to wyjście poza te schematy sugeruje, żeby nie izolować się od tego problemu, który tutaj narastał, tylko starać się
nawiązać porozumienie. Dalej mamy kartę, która mówi o istotnych sprawach, których nie braliście pod uwagę. I mamy tu kartę diabła, która może mówić, że ta współpraca z kimś może prowadzić do jakiegoś, może być jakąś formą manipulacji, przywiązania was, uzależnienia was od czegoś. Być może nie wzięliście tego pod uwagę, że są tu jakieś nieczyste zagrania ze strony osób, z którymi chcecie podjąć współpracę. Możliwe, że macie do czynienia z jakimiś kłamstwami albo z ludźmi, którym nie można do końca ufać. Może być też tak, że będą te osoby próbowały was do czegoś nakłonić w zamian za coś, co im dacie, tak? Czyli taka powstanie wtedy zależność między wami i to pokazuje się jako te czynniki, o których możecie nie wiedzieć. Natomiast otoczenie, które być może jest związane z tą sprawą, mamy tu królową kielichów. To może mówić o tym, że macie przy sobie osobę, kobietę, która bardzo emocjonalnie podchodzi do całej sprawy, ale jednocześnie potrafi was wesprzeć w tej sytuacji. I jest to równocześnie osoba, która nie ulega wpływom, więc może być dla was takim wsparciem w sytuacji, w której będziecie musieli tu podjąć jakąś ważną decyzję. Więc warto byłoby rozejrzeć się, czy taka osoba jest gdzieś koło was i będzie potrafiła poprzez swoją intuicję doradzić wam, co byłoby najlepsze w tej sytuacji do zrobienia. Jaki wy macie do tego stosunek? As mieczy może mówić o tym, że chcecie jakiegoś nowego początku. To może dotyczyć spraw urzędowych, spraw zawodowych. Zależy wam na tym, żeby to przyniosło w przyszłości jakieś wymierne korzyści dla was. I zależy wam też na rozwiązaniu tego problemu, ale jednocześnie ważne jest tutaj zachowanie rozwagi, żeby w całej tej sytuacji górę nie wzięły emocje. I może to też wskazywać na to, że wy w całej tej sytuacji jesteście w jakimś konflikcie z innymi osobami i trzeba będzie wykazać się trafnością osądów, trzeba będzie zabłysnąć swoją inteligencją, żeby rozwiązać ten problem, bo
Tu może dochodzić do jakiegoś problemu na zasadzie jednostka i środowisko, i może to dotyczyć właśnie jakichś dokumentów, współpracy z jakimiś osobami, i ważne jest, żeby wyciągnąć lekcje, wnioski z tego, co do tej pory było zrobione. Być może konieczne będzie odcięcie się od tych osób, które w jakiś sposób mogą chcieć wprowadzić chaos, kłamstwo i manipulacje. A jaki może być rada na temat decyzji, jaką w związku ze sprawą należy tutaj podjąć? Karty mówią, żeby bronić swoich przekonań, bo wiele osób może próbować brać udział w tym sporze. Wiele osób może wyrażać swoje zdanie, które będzie inne od waszego. Może również próbować was przekonać argumentami, że nie macie racji. Przede wszystkim warto byłoby rozwiązać ten konflikt. To jest taka bezstronna rada, albo znaleźć wyjście z tej niekorzystnej sytuacji, bo tu pokazują się dyskusje, kłótnie, jakieś spory, które obejmują większą grupę osób i każda z nich walczy o swoją rację. I troszkę jest tu pokazany brak konsekwencji w postępowaniu. Karta jednocześnie radzi, żeby nie wchodzić w jakieś większe konflikty, być może nie opowiadać się po jednej ze stron, trzymać się swojej prawdy, bo ten konflikt może narastać. Może każdy będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Konflikt się będzie w jakiś sposób przeciągał i nadal pozostanie nierozwiązany, więc trzeba byłoby się zastanowić, czy warto wchodzić w te spory i dyskusje, czy odciąć się od tego, nie brać udziału w tym, co tutaj się dzieje, jeżeli macie taką możliwość, bo konflikt może nie zostać rozwiązany, a wy całą sytuacją będziecie już mocno zmęczeni. I czym kończy się ta cała sprawa? Najprawdopodobniejszy wynik, który tutaj się pokazuje, to jest to zaognienie tej całej sytuacji, jakiegoś właśnie konfliktu wokół tutaj tego porozumienia. Nie dojdzie w każdym bądź razie do tego porozumienia, bo osoby biorące udział w tym konflikcie nie będą chciały z niego zrezygnować i będzie tu sporo kłótni, przykrych jakichś słów, braku też rozsądku w działaniu, taka popędliwość też, i może mówić również o tym, że wejdziecie w ten konflikt, który się tutaj pokaże, i możecie być przez otoczenie w jakiś sposób zranieni. Karta może również wskazywać, że nastąpią tu jakieś bardzo właśnie gwałtowne, pośpieszne rozstrzygnięcia, ale mogą one nie być z korzyścią dla was. Wiadomości, które otrzymacie tutaj, mogą być zaskakujące w związku z tym. Coś, czego ewentualnie się tutaj nie spodziewaliście. Zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla was.
Już zobaczymy tą kartę. To kołysanka. Mówi o tym, że powinniście działać zgodnie z rytmem takim, żeby w ciągu dnia dawać z siebie wszystko, a w nocy móc zregenerować swoje siły i odpocząć. Przede wszystkim karta zachęca do tego, aby nie przejmować się tym, co wokół Was się dzieje, mieć czas na odpoczynek, na sen i na regenerację swoich sił, wejść w ten właściwy dla siebie rytm dnia codziennego i nocy, i w dzień pracować, w nocy odpoczywać, regenerować swoje siły do tego, żeby móc dalej funkcjonować zgodnie, tak jak mówię, z tymi waszymi rytmami. I to wszystko, jeśli chodzi o grupę numer 2. Dziękuję za czytanie.